Cześć, z tej strony Agnieszka z Pastel Garden. Zapewne słyszeliście już o winter sowing, czyli zimowym wysiewie nasion. Na czym polega fenomen tej metody i jakie kwiaty można wysiewać tym sposobem? O tym opowiem w dzisiejszym odcinku. Przygotuj sobie coś dobrego do picia i zapraszam do oglądania. Bycie ogrodnikiem to z jednej strony bycie artystą, bo ogród jest niczym zielone płótno, na którym z każdym dniem pojawiają się nowe kolory w postaci kwitnących kwiatów. Ponadto musimy umieć planować z dużym wyprzedzeniem, bo wszystko co siejemy czy sadzimy zakwitnie dopiero kilka, a nawet kilkanaście miesięcy później. I dzisiaj będzie właśnie o sianiu, a konkretnie o zimowym sianiu nasion roślin ozdobnych. Jeżeli lubicie kwiaty cięte w ogrodzie, ale nie lubicie widoku rossad na parapetach, to uwierzcie mi, ten odcinek jest właśnie dla Was. Opowiem Wam, czym jest winter sowing, na czym polega fenomen tej metody i jakie kwiaty możemy wysiewać tym właśnie sposobem. Czy faktycznie warto dodawać perlit do ziemi i czy ma on jakiekolwiek właściwości? Przy okazji zdradzę Wam, co znajduje się w tych małych różowych pudełeczkach i do czego służy ta różowa magiczna skrzynka. Zanim jednak zdradzę Wam szczegóły, zachęcam do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziecie mnóstwo ogrodowych inspiracji, ciekawostek na temat roślin oraz trików ogrodowych, które z pewnością Wam się przydadzą. A jeżeli wciśniecie dzwoneczek, YouTube powiadomi Was za każdym razem, kiedy pojawi się tu mój nowy film. Przyznam Wam, że choć bardzo lubię kwiaty w ogrodzie, to nie przepadam za widokiem rossad na parapetach. I właśnie dlatego co roku wysiewam maksymalnie 3 rodzaje kwiatów, a rozsady stawiam tylko na jednym parapecie. Na szczęście kilka lat temu usłyszałam o metodzie winter sowing, która cieszy się dużą popularnością. Ma ona wiele zalet, ale jedna przekonała mnie całkowicie, a mianowicie wysiew nasion odbywa się na zewnątrz, więc mogę mieć znacznie więcej kwiatów bez rossad na parapetach. I to już w połowie zimy. Jak to możliwe i na czym polega? Już Wam wszystko tłumaczę. Otóż winter sowing, czyli zimowy wysiew nasion, to metoda, która polega na wysiewaniu nasion do przezroczystych, plastikowych pojemników i wystawiania ich na dwór. I to już w lutym. Możemy w tym celu wykorzystać na przykład pojemniki po owocach, surówkach, butelki po wodzie czy zamykane pojemniki do przechowywania różnych rzeczy. Ja używam takich pojemników z Pepco. Dzięki temu tworzymy takie mini szklarenki, w których będą wschodziły nasze roślinki. Musimy jednak pamiętać o zachowaniu odpowiedniej wentylacji i wilgoci podłoża, ale o tym szczegółowo opowiem Wam już za chwilkę. Dodam, że testowałam różne pojemniki i najmniej podobają mi się butelki, bo za każdym razem trzeba je odklejać i zaklejać. A najbardziej lubię wielodoniczki czy pojemniki po surówkach. Trzymam je w dużych plastikowych pojemnikach do przechowywania różnych rzeczy. Moje nabyłam w Pepco, ale są dostępne również i w Action i w innych marketach tego typu. Pojemniki te mają funkcję rozszczelniania, zatem nie muszę robić dziurek, ale jeżeli macie ochotę, to możecie je nawiercić. W razie potrzeby doniczki czy pojemniki z ziemią ustawimy w naczyniu czy tacce z wodą i pozwalamy roślinkom napić się do woli, następnie odsączamy i wstawiamy ponownie do pojemnika. Pamiętajcie, że pojemniki z ziemią muszą mieć zrobione dziurki w dnie, by nie zalegała w nich woda. Kiedy roślinki będą miały po 3 pary liści, będę otwierała pojemniki w ciągu dnia,
a na noc będę ją przykrywała, zostawiając uchylone wieczko. Jeżeli wybierzecie butelki, pamiętajcie, że nakrętka musi być stale odkręcona, a w dnie oczywiście muszą być nawiercone dziurki. Metoda ta ma wiele zalet, a pierwszą z nich jest fakt, że nie musimy czekać, aż stopnieje śnieg czy odmarznie ziemia, bowiem możemy wykorzystać ziemię do wysiewów. Pamiętajmy jednak, że przed każdym wysiewem ziemię należy odpowiednio przygotować, bo nie ma nic gorszego dla naszych młodych roślinek niż nieproszeni goście. Na przykład ziemiórki, których potomstwo podgryza korzonki naszych młodych kwiatków, w efekcie czego nic nam nie urośnie. O tym, jak wysterylizować ziemię przed siewem czy przesadzaniem, mówiłam w odcinku Jak pozbyć się ziemiórki. Obejrzyj, zanim zaczniesz pierwsze wysiewy. Link znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu oraz w opisie filmu. A skoro mowa o podłożu, to najczęstszym pytaniem jest, czy dodawać perlit do ziemi, czy go nie dodawać. Przyznam, że kiedyś go w ogóle nie stosowałam i rośliny również schodziły bez problemów. Jednak uważam, że warto go dodać, ponieważ jest on materiałem mineralnym, który spulchnia i napowietrza glebę, dzięki czemu korzonki naszych siewek są lepiej dotlenione, co zdecydowanie poprawia ich kondycję. Wracając jednak do winter sowing, drugą zaletą tej metody jest fakt, że nasze rozsady nie będą zajmowały parapetów w domu, o czym już wspomniałam. Ponadto nasze rośliny będą bardziej zahartowane, bowiem będą przechodziły naturalne cykle, takie jak różnica temperatur między dniem a nocą. Dodatkowo będą miały dużo więcej światła, zatem roślinki nie będą wybujałe, jak to często bywa na parapetach. Warunki w naszych pojemnikach będą bardzo zbliżone do naturalnych, a co za tym idzie, jakość naszych roślin będzie dużo wyższa. Kolejną zaletą są niskie koszty, bowiem nie musimy inwestować w lampy naświetlające i możemy wykorzystać butelki po napojach czy surówkach. Dodatkowo nasze pojemniki chronią roślinki przed szkodnikami, które mogłyby czyhać na grządkach, takimi jak na przykład ślimaki. Warto dodać, że metoda winter sowing również przyspiesza nieco wschody. Co prawda nie tak jak podpędzane pod lampami, ale w mini szklarenkach temperatura i wilgotność jest lepsza niż na grządkach, dlatego rośliny wzejdą nieco szybciej niż te w gruncie. Jest jednak jeden haczyk. Otóż nie wszystkie rośliny możemy wysiewać metodą winter sowing. Niestety, na przykład cynie są roślinami ciepłolubnymi, więc ich nie można wysiewać zimą na dworze. Oczywiście cynie, słoneczniki i inne rośliny ciepłolubne możecie również wysiewać w pojemnikach, ale dopiero wtedy, kiedy zrobi się dużo cieplej i nie będą one narażone na przymrozki. Jakie zatem rośliny możemy wysiewać tym sposobem już w lutym? Tylko i wyłącznie odporne na niskie temperatury. Dlatego pozwólcie, że przejdę do konkretnych przykładów. I teraz mogę Wam już zdradzić, co znajduje się w tych maleńkich pudełeczkach. Otóż są to nasiona przepięknych roślin kwitnących. Zapewne zauważyliście znajomy napis Zakazany ogród. Są to bowiem nasiona z nowego sklepu internetowego Ewelki z kanału Zakazany Ogród, do którego serdecznie Was zapraszam. A ta różowa, magiczna skrzyneczka służy do przechowywania nasion. W sklepie są dwa rozmiary, mniejsza i większa. Większa, czyli ta, którą teraz widzicie, ma wyjmowane przekładki i w związku z tym możecie ją dostosować do własnych potrzeb. Na przykład oprócz nasion możecie przechowywać znaczniki, sekatory, pisaki, mini doniczki do rozsad czy soil blockery, a nawet notes czy drobne narzędzia. Ja wykorzystam te przekładki do rozdzielenia nasion na te, które wysieję szybciej i te, które będę wysiewała później. Jak widzicie, mam tu sporo nasion i część z nich jest ciepłolubna, na przykład słoneczniki czy cynie, zatem zostawię je sobie na marzec, a dzisiaj wysieję pelargonię,
która jako jedna z 3 roślin będzie mieszkała na parapecie, przynajmniej do czasu, kiedy będę mogła wystawić ją na dwór. A jeśli chodzi o winter sowing, to wysiewy zaczynam od groszków pachnących, a przyznam, że odmiany, które otrzymałam od Ewelki, są niezwykle urocze. Groszki w naszym kraju są roślinami jednorocznymi, mają korzeń palowy, czyli taki jak na przykład pietruszka. Oznacza to, że groszki wymagają wyższych doniczek. Zanim zabierzemy się za sianie, nasiona groszków pachnących warto namoczyć w letniej wodzie przez około 1 dobę. Następnie groszki umieszczamy na głębokość około 5 mm do 1 cm. Przykrywamy delikatnie ziemią, leciutko dociskamy i ustawiamy w pomieszczeniu o temperaturze około 20 stopni. Kiedy pojawią się pierwsze zielone listki, od razu przenosimy je na dwór w zamkniętym pojemniku. Oczywiście musi on być wentylowany. Groszki wytrzymują temperaturę do około -5 stopni Celsjusza. Zatem jeżeli temperatura spadnie jeszcze niżej, przenieśmy je na chwilkę na przykład do garażu. Zanim przedstawię Wam kolejne rośliny, które będę wysiewać metodą winter sowing, muszę powiedzieć Wam o bardzo ważnej zasadzie dotyczącej właśnie wysiewu. Zatem nasiona dzielimy na takie, które do kiełkowania potrzebują światła oraz takie, które kiełkują w ciemności. Jak widzieliście, groszki siałam na głębokość około 1 cm, bowiem kiełkują one tylko w ciemności. I tu mam dla Was niesamowitą ciekawostkę. Otóż Matka Natura obdarzyła rośliny, nazwijmy to, specjalnym systemem bezpieczeństwa, który mówi, że jeżeli jest za jasno, to znaczy, że warstwa ziemi, którą jest przykryte nasionko, jest zbyt cienka i nie będzie ona w stanie utrzymać odpowiedniej wilgotności, której na przykład groszki potrzebują do kiełkowania. To oznacza, że jeżeli będzie zbyt jasno, groszki po prostu nie wystartują z kiełkowaniem. Tym systemem bezpieczeństwa są fitochromy i mają one zdolność do wyczuwania różnych fal świetlnych, regulując procesy kiełkowania nasion. Oczywiście nie jest to jedyna funkcja fitochromów. Dzięki nim rośliny wiedzą, kiedy jest dzień, kiedy noc, a kiedy czas kwitnienia. W ten sam sposób wysiewam ostróżki i mam 2 piękne odmiany. Pierwszą z nich jest błękitna Light Blue White Bee, która rośnie u nas już kilka lat. Jej nasiona zebrałam ubiegłego lata i trzymałam w lodówce. Drugą ostróżką, którą wysiałam, jest piękna, wielkokwiatowa odmiana Hunky Dory Mix, która charakteryzuje się niskim wzrostem i bardzo obfitym kwitnieniem. I trzecią rośliną, którą wysiałam tym samym sposobem, jest ostróżeczka polna Fancy Purple Picotee. Ma ona przepiękne ubarwienia, jest po prostu przeurocza i nie mogę się doczekać, kiedy zakwitnie. Ponadto do grupy roślin kiełkujących w ciemności należą m.in. łubin, haberbławatek, floksy, gazania i werbena. Rośliny, których nasionka są bardzo drobne, nie są w stanie przebić się przez grubą warstwę ziemi i one do kiełkowania potrzebują światła. Dlatego albo w ogóle ich nie przykrywamy ziemią, albo przysypujemy bardzo cieniuteńką warstwą. Ja na wierzch wysypię odrobinkę perlitu. Ta grupa roślin stanowi umielwią część wszystkich nasion, które wysiewam w lutym. W pierwszej kolejności zabrałam się za lwie paszcze. Odmiany, które otrzymałam, są przepiękne, a ich nasiona są mniejsze od nasion maku. Lwie paszcze w naszym klimacie teoretycznie są jednoroczne, ale jeżeli zabezpieczycie je kopczykiem, potrafią przetrwać zimę i to w całkiem dobrej kondycji. I dokładnie w ten sam sposób będę wysiewała naparstnice. Naparstnice w naszym klimacie są roślinami dwuletnimi, ale wysiewają się tak obficie, że uwierzcie mi, jeżeli posadzicie je jeden raz, to zostanie z Wami na dłużej. A odmiany, które dostałam od Ewelki, musicie przyznać, są wyjątkowe.
Poza tym będę wysiewała Didiscus, którego nigdy wcześniej nie miałam, także będzie to początek przygody z tą rośliną. Do roślin wysiewanych w lutym dołączy również goździk brodaty. Odmiana, którą otrzymałam, jest wyjątkowa, bo jest specjalnie wyhodowana na kwiat cięty, a kwiaty mienią się 3 kolorami i wyglądają jak małe bukieciki. Metodą winter sowing będę wysiewała również drakiew kaukaską i purpurową, które nazywane inaczej są skobiozą. Drakiew kaukaska jest byliną, natomiast drakiew purpurowa jest rośliną jednoroczną. I zarówno jedna, jak i druga jest bardzo ceniona przez florystów, ponieważ ma bardzo oryginalne kwiaty, które przepięknie wyglądają w bukietach. Czy to już koniec moich zimowych wysiewów? Otóż muszę Wam zdradzić, że zamówiłam jeszcze 2 odmiany ostróżki, które będą naprawdę wyjątkowe. A jak to wygląda u Was? Czy lubicie wysiewać nasiona, czy wolicie kupować gotowe rozsady? Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. I mam nadzieję, że nadal tu jesteś. Jeśli tak, daj mi proszę znać i zostaw zielone serduszko w komentarzu. Na deser z muzycznym tłem przygotowałam dla Was piękne rośliny, które możecie wysiewać z nasion, także zostańcie ze mną do końca tego odcinka. Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa! Show me your soul, baby, I'll show you mine. Show me your soul, honey, it's way past time. How expensive do I have to be? Need I spell it out before you get it, baby? Show me your soul, and honey, I'll show you mine. I'll show you mine. Boy, I'm standing right here holding up a sign, shamelessly displaying my state of mind. But you walk right past me, pretending like you don't see what's yours for the taking tonight. Ooh, show me your soul, baby, I'll show you mine. Show me your soul, can't you see it's way past time? How expensive do I have to be? Need I spell it out before you get it, baby? Show me your soul, and honey, I'll show you mine. I've been calling my shots down the middle, but I feel I'm scoring too little. So this time I'm gonna try new play. Come at it from a whole nother angle. Wanna do some reverse and hair, so gonna set it all in motion here today. Baby, here I go. Boy, I'm thinking about taking this banner down.